Witam Was w nowej ucieczce z miasteczka, w czasie, gdy krótkie dni, smętny krajobraz za oknem i generalnie gorszy nastrój zmuszają nas do szukania ratunku przed jesiennym splinem. A nam kolejny raz udało się wsiąść do samolotu i choć na trochę uciec od chłodu i szarej polskiej zimy. Dzięki kolejnej puli tanich biletów, podobnie jak przy wcześniejszej ucieczce na Sri Lankę, udało nam się kupić za nieco ponad 2500 zł bilety w Turkish Airlines i tak jak poprzednio wyruszyć ku ciepłym stronom z 3,5-godzinną przesiadką w Stambule. Wielka strefa handlowa o dźwięcznej nazwie Diamond, w której znajdziemy mnóstwo towarów, począwszy od pamiątek aż po najbardziej luksusowe światowe marki, to doskonały zabijacz czasu. A biorąc pod uwagę ogromne rozmiary stambulskiego lotniska, pasażerom rekomenduje się przyjęcie minimum 90 minut na przesiadkę. Zatem samo oglądanie sklepowych wystaw w tym gigantycznym obiekcie sprawia, że 3,5 godziny mija niezauważenie. Tak więc przyglądając się kolorowym wystawom i ciekawej aranżacji stoisk, niepostrzeżenie nadszedł czas, kiedy podano numer bramki naszego lotu. I tak po nocy spędzonej w samolocie wylądowaliśmy na największym międzynarodowym lotnisku najmniejszego afrykańskiego kraju, Republiki Seszeli. Po odprawie na lotnisku kolejnym środkiem transportu był seszelski autobus, który zgodnie z tym, co wcześniej wyczytaliśmy, był ciasny na tyle, by podróż z dużym bagażem była niemożliwa. Z lotniska zawiózł nas wprost na największy dworzec przesiadkowy w stolicy Seszeli, Wiktorii. Tutaj przywitała nas ulewa, która jednak trwała ledwie kilkanaście minut. Jeszcze na lotnisku zaopatrzyliśmy się w 8-dniowe bilety na nieograniczoną liczbę przejazdów, jednak to był błąd. A o szczegółach dowiecie się z shorta na moim kanale, do którego link podaję w opisie. Jak widzicie, tabor, którym dysponuje seszelski przewoźnik, nie należy do najnowocześniejszych i opiera się głównie na indyjskich lejlandach i tatach. Jednak autobusy te zadziwiająco dobrze radzą sobie w górzystym terenie wysp Mae i Pralin. Podróż po wąskich, biegnących nad urwiskami, krętych drogach Seszeli jest sporym przeżyciem i polecam je wszystkim zapalonym podróżnikom. Co ważne, siatka połączeń na wyspie Mae jest dość bogata, ale czasochłonna. Właściwie nie ma linii przebiegających z północy na południe wyspy, więc połączenia zawsze mają przesiadkę na wspomnianym dworcu w Wiktorii. Na wyspie Pralin ilość kursów jest mniejsza i trzeba liczyć się z tym, że po 18 może być kłopot ze złapaniem autobusu powrotnego. Tymczasem kolejnym środkiem transportu z punktu A do punktu B są promy firmy Cat Cocos, które kursują między wyspami Mae, Pralin i Ladik i w wodnej komunikacji promowej mają monopol. Bilety nie należą do najtańszych, bo w dwie strony za jedną osobę między Mae a Pralin trzeba zapłacić ponad 500 zł. Największą wadą promów jest choroba morska, która dopada pasażerów nawet przy niezbyt mocno wzburzonym morzu. No i przy złej pogodzie kursowanie promów może zostać wstrzymane. Jednak mimo wszystko jest to najtańszy sposób na przemieszczanie się pomiędzy najbardziej turystycznymi wyspami Seszeli. W głębi widzimy budynek, w którym jest biuro firmy Cat Cocos. Tam odprawiamy duży bagaż, ponieważ na pokładzie nie ma dostatecznie dużo miejsca, by walizki i większe torby czy plecaki mieć przy sobie.
Sam rejs również jest niemałą atrakcją, bo przy sprzyjającej pogodzie można podziwiać urzekające widoki na górzyste wyspy albo podglądać życie na luksusowych jachtach pływających wokół. Podróż promem z Mae na Pralin trwa około 1,5 godziny. Krótszym, ale 2 razy droższym sposobem na pokonanie tego dystansu jest około 20-minutowy lot małym, kilkunastoosobowym rejsowym samolotem linii Air Seychelles, albo w najdroższej wersji deluxe można skorzystać z podniebnej taksówki i podróżować wynajętymi prywatnymi śmigłowcami, dla których przygotowano na wyspach całkiem sporo lądowisk. My jednak po 90 minutach niezbyt intensywnej walki z nudnościami dotarliśmy do terminalu promowego na wyspie Pralin, by tu rozpocząć pierwszy etap naszej przygody z cudowną seszelską przyrodą i przepięknymi rajskimi plażami. Doba w podróży plus niewielki jetlag przyniosły nam sen sprawiedliwych pierwszej nocy na Pralin. Różnica zaledwie 3 godzin między Polską a Seszelami daje się dość łatwo oswoić, jednak pierwszy dzień przeznaczyliśmy na mały rekonesans i spacer po jednej z największych, choć mniej efektownych plaż wyspy, Grand Anse, przy której leżał nasz hotel. Bujna tropikalna zieleń, żerujące ptaszki i umykające błyskawicznie spod nóg niemal niewidoczne niewielkie kraby były zapowiedzią bujnego życia tej odsłoniętej przez odpływ zatoki. Mimo pochmurnej tego dnia pogody, a momentami nawet lekkiej mrzawki, spacer po tej malowniczo położonej plaży był bardzo przyjemny, jednak tu dobra rada. Mimo dość gęstych chmur, słońce nadal opalało bardzo sprawnie i nasze karki były nieźle przypieczone, zatem krem z filtrem to mus bez względu na pogodę. Wodne życie na Grand Anse było równie fascynujące i dość szybko okazało się, że królowymi płytkich wód są płaszczki ogończe, które bardzo licznie okupowały przybrzeżne płycizny. Te niezwykłe ryby są ogólnie płochliwe i nie lubią nadmiernej bliskości człowieka, jednak warto zachować ostrożność, bo łatwo na nie nadepnąć, kiedy zakopane w piasku ponad jego powierzchnię wystawiają tylko oczy. W takiej sytuacji, a także gdy poczują się zagrożone zbyt bliską obecnością intruza, płaszczki mogą użyć niebezpiecznego oręża w postaci widocznego blisko końca ogona kolca jadowego. W skrajnych przypadkach jad ogończy może okazać się śmiertelny. My tymczasem postanowiliśmy wrócić lądem, mijając ten piękny kolonialny hotel, w którym, jak się okazało, ceny noclegów są całkiem przystępne. Następnie przeszliśmy obok niewielkiego zabytkowego kościółka, którego gospodarzem jest protestancki kościół anglikański, stanowiący część 7% mniejszości protestanckiej pośród religii wyznawanych na Seszelach. Znakomitą większość stanowi katolicyzm zaszczepiony tu przez Francuzów. Jednak widoczny właśnie obelisk upamiętnia uzyskanie niepodległości przez Seszele spod protektoratu Wielkiej Brytanii, która rządziła tym wyspiarskim krajem przez niespełna 200 lat po przejęciu z rąk francuskich. A my poszliśmy na kolację do sąsiedniego reggae baru, gdzie dobrze i tanio dają zjeść.
I tak dotarliśmy z powrotem do naszego hotelu, który również polecam, bo oprócz bliskości plaży po drugiej stronie ulicy mamy przystanek autobusowy. Poza tym w najbliższej okolicy jest sporo sklepów, a najlepiej zaopatrzony naprzeciw wejścia do hotelu. A wieczorem, korzystając z naszego położenia, poszliśmy podglądać, jak miejscowe dzieciaki łowią ryby i zobaczyć największą atrakcję Grand Anse. Przepiękny zachód słońca. W wilgotnym, równikowym lesie, kiedy słońce zaczyna chylić się ku zachodowi, można zaznać odrobinę przyjemnego chłodu. Właśnie wtedy między gałęziami zaczyna się ruch. Ponad korony drzew wzbijają się majestatycznie latające spore ptaki, jednak kiedy przyjrzymy się dokładnie ich kształtowi na tle nieba, okazuje się, że nie są to bynajmniej ptaki, a ich wygląd z rozpostartymi skrzydłami jest symbolem doskonale znanym w popkulturze. To jedne z największych na świecie nietoperzy, rudawki wielkie. Zwane też latającymi lisami lub psami, należą do dość wąskiego i elitarnego grona latających ssaków, a dodatkowo dzięki swojemu wyglądowi budzą ogromną sympatię, ustępując miejsca chyba tylko lotopałankom, które nie do końca umieją latać. Rudawki nazywane są też nietoperzami owocowymi, bo są łasuchami, a podstawą ich diety są owoce i kwiaty z ich nektarem. Pomimo że prowadzą głównie nocny tryb życia, to nie posługują się zmysłem echolokacji, jak ich pozostali kuzyni, jednak doskonały wzrok, węch i słuch pozwalają im sprytnie manewrować między koronami drzew. A jednymi z najbardziej ulubionych są drzewa, w korony których sam chętnie bym się zagłębił. To mango indyjskie z całymi kiściami dojrzałych, słodkich owoców. Na wyspie Mahé, w znanym kurorcie Bouvalon, tam gdzie biegnie promenada wzdłuż pięknej, długiej plaży, okupowanej przez łaknące chłodu i smakołyków lokalne pieski, można trafić na skromny stragan z owocami, którego główną atrakcją jest seszelska Miss o adekwatnym imieniu Bella. Zatem poznajcie Bellę. Ta nietoperza piękność jest nie tylko atrakcją, ale też marketingowym strzałem w dziesiątkę właścicielki straganu, która pozwala ją fotografować i karmić pod warunkiem, że kupi się u niej jakiś owoc, oczywiście po odpowiednio wyższej cenie. Jednak przyznacie, że Bella wynagradza to swoim urokiem. Kiedy była maleńka, została uratowana przez rodzinę sprzedawczyni i mimo że żyje wolno, do dziś jest członkiem ich rodziny i trzyma się blisko ich domu, darząc ludzi zaufaniem i swą nietoperzą miłością. I wraz z Bellą chciałbym Was tu pożegnać, zapraszając jednocześnie na kolejny seszelski odcinek Ucieczki z miasteczka.